Hilux jest użytkowym pick-upem Toyoty, ale wielu twierdzi, że jest to samochód legendarny. Dzisiaj zabiorę Was w miejsce, gdzie ta legenda powstała. Hilux to przede wszystkim użytkowy pick-up. Te auta pracują w żwirowniach, w piaskarniach czy w cementowniach. Ale kiedy mamy Hiluxa w wersji GR Sport, to możemy pokusić się o pojechanie tym autem na wyprawę do Afryki, w takie miejsce. Ale żeby na tej pustyni nie utknąć, to warto posłuchać się rad kogoś, kto się na tym doskonale zna. Za chwilę zobaczycie i poznacie Piotrka. On na co dzień jeździ takimi autami specjalnie przygotowanymi na takie wyprawy, właśnie na pustyni. Piotrze, czy tym samochodem, czyli Hiluxem w wersji GR Sport, możemy pokusić się o dłuższe jeżdżenie po tego typu wydmach na pustyni w Afryce? No, zobacz, gdzie dotarliśmy. Także myślę, że super się sprawdza. Auto ma osłony, ateki. Czyli co? Pokażesz nam dzisiaj, jak poradzić sobie z przygotowaniem tego samochodu na prawdziwe duże wydmy? Tak, musimy mieć zestaw ratunkowy. Poduszka, trapy, łopatki dwie i zestaw do regulacji ciśnienia, do spuszczania i sprawdzania ciśnienia, no i kompresor, żeby później podnieść to ciśnienie, jak dojedziemy do szutrów. Dobra, to co musimy mieć na pustyni przy sobie, żebyśmy fachowo zmniejszyli, obniżyli ciśnienie w tych oponach? Wiesz co, zapożyczymy trochę patentów z rajdów. Potrzebujemy końcówki, to jest patent zapożyczony z rajdów. Końcówki, żeby szybko i sprawnie i bezboleśnie opuścić i później manometr, którym będziemy mogli kontrolować, jakie ciśnienie jest. Wkładamy na wentyl, liczymy do 40, sprawdzamy ciśnienie. Do jakiej wartości dążymy tu nawet? No? Wiesz co, jakby dla mnie takie ciśnienie optymalne to jest 0,8. Zapinało nam się reduktor na pewno 4 koła, wyświetla wszystkie systemy, mamy poblokowane, więc możemy zacząć forsować wydmy. Nie będzie nam żaden VSC ani inny system przeszkadzał, prawda? Tak, dokładnie. Nie będzie za nas reagował, teraz to już my decydujemy o tym, jak się mamy uślizgiwać albo jak podjeżdżać. Teraz 3 rady dla początkujących wydmiarzy. Ciśnienie w kołach. Jak najmniej kręćmy kierownicą, żeby koła nam nie położyły. I trzecia, starajmy się jeździć nie poprzek przeszkód, tylko starajmy się je brać Takim trawersem nieco. Dokładnie. Czekaj. Już. Stoimy? A jak? Przykozaczyłem. Ale zobacz, jak fajnie się osłona przyda nam. No, na niej będziemy podnosić. Tak, możemy podjąć. Teraz powiedz mi, kiedy mam tam nadmuchać. Zakładaj, żeby się Zakładam. uformowała. Gdzie? Zjeżdża. Dobrze, że mamy ten pakiet bezpieczeństwa w aucie. To ta sławetna poduszka, nie wiedziałem o co chodzi, teraz już wiem. Ten samochód ma jeszcze lepiej rozwiązany napęd tylnej osi, jest jeszcze bardziej wytrzymały. Więcej możemy od niego wymagać w terenie i gdyby nie to, że powiesiliśmy go teraz na brzuchu, przy okazji pokazując Wam, jak działają te systemy, elementy z pakietu ratunkowego, to auto płynnie wróciłoby do bazy bez większych problemów, pokonując te wszystkie wydmy. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. I już po robocie. Teraz to już pojedziemy. Widzimy się w bazie. Jak widzieliście, Hiluxem w wersji GR Sport da się bardzo płynnie i pewnie pojeździć po wydmach
w Afryce to może być wspaniała przygoda, ale musimy zawsze myśleć cały czas, bo maszyna za nas nie będzie myślała.